Mimo 80 lat od zakończenia II wojny światowej, a co za tym idzie doszczętnego zniszczenia polskiej stolicy przez Niemców, na terenie Warszawy wciąż można ujrzeć świadectwa zaciekłych walk, ludzkiego cierpienia oraz niespotykanego wprost bohaterstwa, co potwierdzają obeliski, tablice i pomniki. W najnowszej serii na kanale Okupowana Polska zabierzemy Państwa w filmową podróż po powstańczych dzielnicach Warszawy, na terenie których wciąż możemy dostrzec ślady dawnych, tragicznych dni. W pierwszym odcinku nowego cyklu zabierzemy Państwa na Wolę, gdzie rozegrały się pierwsze oraz najbardziej dramatyczne wydarzenia. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Piotr Borkiewicz. Filmowy spacer po Woli rozpoczniemy od ulicy Płockiej 41, przy której naszą uwagę skupia mural odsłonięty w 2017 roku. Projekt Damiana Kwiatkowskiego przedstawia sceny z życia codziennego powstańczej Warszawy. Zarówno tematyka muralu, jak i również jego lokalizacja są oczywiście nieprzypadkowe. Podczas powstania warszawskiego Wola skupiła na sobie pierwsze uderzenie wojsk niemieckich i sprzymierzonych z nimi oddziałów kolaboracyjnych. To właśnie na terenie Woli doszło do zaciekłych starć i to również tutaj oraz na sąsiedniej Ochocie okrucieństwo okupantów przybrało najbardziej przerażające rozmiary, czego ofiarą padła przede wszystkim ludność cywilna. Spod muralu możemy bardzo szybko dostać się do jednego z najważniejszych budynków związanych z powstańczą Wolą, czyli do Szpitala Wolskiego przy ulicy Płockiej, w którym SS-mani wyładowali swoje okrucieństwo zarówno na personelu medycznym, jak i pacjentach placówki. Niemcy wdarli się do placówki w południe 5 sierpnia. Najpierw zastrzelili dyrektora placówki Józefa Mariana Piaseckiego, a następnie profesora Janusza Zejlanda oraz księdza kapelana Kazimierza Ciecierskiego. Ponadto żołnierze wyrzucili ze szpitala pacjentów oraz opiekujący się nim personel, a następnie popędzili wszystkich pod wiadukt kolejowy przy ulicy Górczewskiej, gdzie rozstrzelano około 60 pracowników i 300 pacjentów. Tragedię tych ludzi upamiętnia dzisiaj głaz, płaskorzeźba oraz tablica informacyjna. Okolice wiaduktu przy ulicy Górczewskiej były miejscem kaźni nie tylko personelu i pacjentów szpitala, ale również innych mieszkańców Woli. Szacuje się, że w tym miejscu Niemcy zamordowali nawet 12 000 ludzi. Następnie ciała ofiar zostały spalone w miejscu kaźni. Prowadzona przez okupantów rzeź trwała od 5 do 12 sierpnia 1944 roku. Wśród zamordowanych znajdowali się wyciągani z domów mężczyźni, kobiety i dzieci. Pod niemieckimi kulami ginęły całe rodziny. Polaków mordowano po dwóch stronach ulicy Górczewskiej. To były najbardziej dramatyczne dni w historii całej dzielnicy, a może i całego miasta. Pierwsza forma upamiętnienia pojawiła się tutaj już w 1945 roku, a przez kolejne lata, w ciągu kolejnych dekad, dołączono kolejne tablice i kolejne obiekty mające na celu przypomnieć o tej potwornej zbrodni. W 60. rocznicę powstańczego zrywu umieszczono tu również wysoki dębowy krzyż, a 5 lat później kamienną tablicę z napisem informującym o tym, do czego w tym miejscu doszło i kto popełnił tę potworną zbrodnię. Co prawda główną osią chronologiczną, po której się poruszamy, jest okres powstania warszawskiego. Tym niemniej, spacerując po Woli, bardzo trudno pozostać obojętnym na zabytek, znajdujący się przy kolei obwodowej na ulicy Górczewskiej. Możemy tu bowiem dostrzec niewielką betonową konstrukcję, którą okazuje się niemiecki schron bojowy Ringstand. Ów schron został wybudowany dopiero po upadku powstania i sam w sobie stanowi jeden z efektów podjęcia przez Niemców decyzji o uczynieniu z Warszawy twierdzy, czyli Festung Warschau, z której zamierzano się bronić przed ofensywą sowiecką. Niemcy zamierzali otoczyć pokonane miasto podwójnym pierścieniem fortyfikacji, w których skład wchodziłoby 600 tego typu małych schronów, podzielonych w środku na dwie izby, izbę bojową oraz izbę pogotowia. Do budowy tych schronów zmuszono cywilną ludność Warszawy. Ostatecznie wybudowano jedynie 59 bunkrów, których nie wykorzystano, ponieważ Niemcy podjęli decyzję o wycofaniu się z miasta niemal bez walki. Do dzisiaj w tkance Warszawy zachowało się kilka tego typu konstrukcji. Wracając jednak do właściwych wydarzeń z sierpnia 1944 roku, to warto z ulicy Górczewskiej wejść na ulicę Sokołowską, przejść całą jej długość i dojść do ulicy Wolskiej, gdzie znajduje się wiele miejsc związanych z okresem powstania.
Obok ulicy Wolskiej 87 znajdziemy skwer, na którym znajdują się tablica oraz obelisk upamiętniający kolejne polskie ofiary. Pierwszy obiekt przypomina o śmierci mieszkańców z ulicy Syreny 7/9. Z kolei oddalony o kilkanaście metrów od tablicy obelisk upamiętnia śmierć 30 zakonników i 2000 cywilów, których zamordowano na terenie tzw. fabryki Kirchmajera i Marczewskiego. Okrutny mord został przeprowadzony 6 sierpnia 1944 roku przez żołnierzy z brygady Oskara Dirlewangera, których zbrodnie naznaczyły wiele miejsc warszawskiej Woli. Wśród zamordowanych cywilów znaleźli się przede wszystkim mieszkańcy okolicznych domów przy ulicach Krochmalnej, Płockiej i Towarowej, ale również blisko 50 Żydów z tzw. Gęsiówki, którzy dzień wcześniej zostali uwolnieni przez żołnierzy Armii Krajowej. Okrutną rzeź przeżył jeden z zakonników, ojciec Jan Piekarski, który po wojnie opowiadał o tych potwornych wydarzeniach. Dzisiaj upamiętnia je pomnik odsłonięty 11 września 2010 roku. Spacerując wzdłuż ulicy Wolskiej przy numerze 55 spotykamy kolejną tablicę Karola Tchorka, na której możemy przeczytać, że w tym miejscu na terenie fabryki silników i armatur Ursus 5 sierpnia Niemcy zamordowali 7000 warszawiaków. 5 sierpnia to data, która bardzo często pojawia się w kontekście historii powstańczej Woli. To właśnie wtedy niemieckie wojska i towarzyszące im oddziały kolaboracyjne zebrały największe i najkrwawsze żniwo. Nieprzypadkowo również dzień ten warszawiacy określili mianem Czarnej Soboty. To również wtedy rozpoczęła się seria zbrodni, która do historii przeszła pod nazwą Rzezi Woli. Tego dnia oddziały pacyfikacyjne przystąpiły do pełnoskalowego kontrataku, postępującego w myśl rozkazu Heinricha Himmlera, aby nie brać jeńców i mordować wszystkich, łącznie z cywilami. Polaków najpierw mordowano na miejscu, w mieszkaniach i piwnicach, ale po południu zaczęto gromadzić większe grupy ludności w konkretnych miejscach, takich jak place oraz fabryki. Jednym z takich miejsc była fabryka Ursus, na terenie której strzałem w tył głowy zamordowano mężczyzn, kobiety oraz dzieci. Szacuje się, że liczba ofiar sięgnęła 7000 osób. Kolejnym miejscem, w którym 5 sierpnia przeprowadzono masowe egzekucje, była tzw. fabryka Franaszka znajdująca się przy ulicy Wolskiej 41. Z dawnych zabudowań zachował się do dzisiaj jedynie fragment muru, na którym znajdują się dwie tablice upamiętniające. Na terenie fabryki nie były prowadzone żadne działania wojenne, nie stacjonowały też tutaj żadne oddziały powstańcze. To ludność cywilna postanowiła się schronić w zabudowaniach fabrycznych. Brama fabryki została sforsowana przez Niemców już 5 sierpnia, a na jej teren żołnierze niemieccy wkroczyli już o godzinie 11. Początkowo wyciągali z niej mężczyzn, których zmuszono do rozbierania barykad na ulicy Wolskiej. 2 dni później SS-mani zaczęli podpalać budynki i przeprowadzać egzekucje, które trwały do 7 sierpnia. Szacuje się, że w tym miejscu zamordowano od 4 do nawet 6000 osób. Wszyscy znamy piosenkę pod tytułem Pałacyk Michla. Została ona napisana dokładnie 5 sierpnia 1944 roku podczas obrony Woli, a mówiąc precyzyjnie, podczas obrony znajdującej się w tym miejscu jednopiętrowej, eklektycznej kamienicy o nazwie Pałacyk Michlera. W tym miejscu znajdowała się powstańcza barykada, z której żołnierze batalionu Parasol prowadzili zaciekłą obronę przed atakami Niemców i oddziałów kolaboracyjnych, co zostało rzecz jasna uwiecznione we wspomnianej wcześniej piosence. Autorem tekstu piosenki był Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, żołnierz Armii Krajowej i poeta, uczestnik głośnej, choć niestety nieudanej akcji likwidacyjnej wymierzonej w SS-Obergruppenführera Wilhelma Kopego. Ziutek nie przeżył powstania, został ciężko ranny na terenie Starego Miasta i zmarł 11 września w szpitalu polowym przy ulicy Marszałkowskiej 75 w wieku zaledwie 21 lat. Będąc na ulicy Wolskiej, warto zwrócić uwagę na znajdujący się przy ulicy Młynarskiej głaz upamiętniający poległych żołnierzy 3 obwodu Armii Krajowej oraz zamordowanych mieszkańców Woli. Idąc dalej ulicą Młynarską i skręcając w ulicę Leszno, dotrzecie Państwo do kolejnej tablicy Tchorka, która upamiętnia 100 zamordowanych Polaków, pacjentów szpitala imienia Karola i Marii. Niemcy oraz żołnierze jednego z batalionów azerbejdżańskich wtargnęli do placówki 6 sierpnia między godziną 15 a 16. Szpital został podpalony, a zbrodniarze zamordowali nawet do 200 osób, w których skład weszło co najmniej 20 dzieci. Spośród wszystkich miejsc ogarniętych zbrodniczym rozkazem Heinricha Himmlera znalazły się też takie, które cudem uniknęły pełnoskalowej rzezi. Jednym z takich miejsc
był szpital zakaźny Świętego Stanisława przy ulicy Wolskiej 37. Początkowo jednak nic nie wskazywało na to, że szpital zostanie potraktowany ulgowo. Placówka została zajęta przez Niemców przed południem, a pierwszą ofiarą był zastrzelony przez dirlewangerowców portier. W tym momencie SS-mani strzelali na ślepo w tłum, zabijając kilkanaście osób i wiele raniąc. Polaków ustawiono czwórkami i zaczęto wyprowadzać na Wolską, na której SS-mani wykonali kilka egzekucji. W tym momencie na ogromną odwagę zebrał się dyrektor zakładu dr Paweł Kubica, który podjął się skutecznej interwencji u jednego z oficerów SS. Przede wszystkim Niemiec był pod olbrzymim wrażeniem niemczyzny polskiego lekarza i wstrzymał egzekucję. Następnie swoją znajomość języka niemieckiego postanowiła wykorzystać dr Joanna Kryńska, która otrzymała zapewnienie o oszczędzeniu placówki od samego sztabu Heinza Reinefarta. Niemcy częściowo dotrzymali słowa, w budynku zlokalizowano punkt opatrunkowy i kwaterę Dirlewangera. Lecz mimo to na terenie szpitala miały miejsce pojedyncze egzekucje, co upamiętnia dzisiaj stosowna tablica. Niemniej tragiczną historię skrywa sąsiedztwo Pałacu Biernackich, w którym znajdowały się i znajdują również dzisiaj karmelitanki Bossa. Siostry nie zostały zamordowane, w ich przypadku również pomogła znajomość języka niemieckiego i wstawiennictwo jednego z oficerów SS. Nie uchroniło to jednak znajdujących się w pałacyku mężczyzn oraz mieszkańców okolicznych budynków, którzy zostali brutalnie zamordowani na terenie przyklasztornym. Liczbę ofiar szacuje się na kilkaset osób. Skręcając z ulicy Wolskiej w Karolkową dotrzecie Państwo pod numer 49. To właśnie tutaj znajduje się klasztor redemptorystów i to właśnie przedstawiciele tego zgromadzenia zostali zamordowani przez Niemców przy ulicy Wolskiej, co upamiętnia pokazany przez nas niedawno pomnik. Obok samego kościoła również znajduje się tablica informująca o śmierci zakonników oraz pomnik męczeństwa mieszkańców Woli. Z Karolkowej wchodzimy na ulicę Grzybowską, na której znajduje się najważniejsza instytucja związana z historią sierpniowego zrywu, czyli powstałe w 2004 roku Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum jest oczywiście miejscem, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, a które spowodowało, że wiedza na temat sierpniowego zrywu jest powszechnie znana w całym kraju. Muzeum zostało zlokalizowane w budynku dawnej elektrowni tramwajowej, wzniesionej w latach 1905-1909. W momencie wybuchu powstania żołnierze Kedywu Armii Krajowej zajęli budynek i przez pewien czas skutecznie odpierali ataki Niemców. Sytuacja uległa diametralnej zmianie 6 sierpnia 1944 roku. Wtedy to Niemcy zajęli budynek i wymordowali znajdującą się w nim załogę. Po upadku powstania budynek został zbombardowany i zniszczony przez okupantów. Podążając wzdłuż ulicy Grzybowskiej dotrzemy do skrzyżowania z ulicą Waliców, na której doszło do jednego z najbardziej spektakularnych wydarzeń pierwszych dni powstania. To właśnie tutaj, 15 sierpnia 1944 roku, butelka z benzyną trafiła w niemiecki pojazd pancerny, który zajął się ogniem, spłonął i tym samym został unieszkodliwiony. Tego niesamowitego czynu dokonał 12-letni powstaniec o pseudonimie Tygrys. I jakkolwiek jego czyn zasługuje na chwałę i ciągłe przypominanie, o tyle samo zaangażowanie dzieci w walkę, w nierówną walkę z uzbrojonym po zęby wrogiem powinno być głównym powodem do wstydu dla osób odpowiedzialnych za wybuch powstania. A skoro już mowa o najmłodszych uczestnikach Powstania Warszawskiego, to na prostopadłej ulicy Icoka Lejba Pereca znajduje się tablica upamiętniająca Wojtka Zalewskiego, posługującego się pseudonimami Orzeł Biały oraz Wojtuś. 11-letni Wojtuś poległ na terenie fabryki kawy Pluton 21 sierpnia 1944 roku. Chłopiec został zamordowany serią z karabinu maszynowego. Następnie jego ciało zostało wyniesione z terenu fabryki przez innych żołnierzy Armii Krajowej. Na słynnym skądinąd zdjęciu, które można zobaczyć również na pamiątkowej tablicy, widzimy Mieczysława Mireckiego, pseudonim Błyskawica, który niesie ciało małego bohatera. Chłopiec spoczął w powstańczym grobie na podwórzu domu przy ówczesnej ulicy Ceglanej 3. Jednakże po wojnie nie udało się odnaleźć jego ciała. Symboliczny grób znajduje się na Powązkach Wojskowych w kwaterze A25, rząd 10. Polacy, i powtórzmy to za całym tłumem historyków, byli przekonani, że walki potrwają kilka dni i zakończą się pełnym sukcesem. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, a nieprzygotowanym do długich walk powstańcom brakowało dosłownie wszystkiego, zarówno jedzenia, jak i broni, amunicji oraz umundurowania. Zbawiennym dla walczących oddziałów okazał się nieistniejący dzisiaj budynek przy ulicy Ciepłej 13, w którym mieściła się siedziba Konnego Oddziału Policji Państwowej oraz Oddział Rezerwy Okręgowej.
Podczas okupacji w koszarach mieścił się posterunek oddziału wartowniczo-konwojowego Polnische Polizei, czyli tzw. granatowych policjantów. W początkach sierpnia powstańcy zdobyli koszary i zajęli magazyny, z których zarekwirowano policyjne mundury i wyekwipowano nimi walczących Polaków. Z ulicy Ciepłej możecie Państwo wejść w ulicę Chłodną, której nazwa dobitnie ukazuje swoistą pustkę funkcjonującą w tym miejscu. Podczas powstania Chłodną nawiedziły oddziały Oskara Dirlewangera, niosące ze sobą ogień, śmierć oraz gwałty. Zabudowa ulicy została doszczętnie zniszczona, nie zachowały się na niej w zasadzie żadne przedwojenne budynki, a jedyną pamiątką przedwojennej historii są nieużytkowane tory tramwajowe prowadzące z pustki przez pustkę do pustki. Dawnej arterii pod numerami 36 i 52 towarzyszą tablice informujące o zbrodniach popełnionych przez Niemców i towarzyszące im oddziały kolaboracyjne. Jednym z nielicznych ostańców przy ulicy Chłodnej jest tzw. Kamienica pod zegarem, zlokalizowana pod numerem 20 i przepięknie odrestaurowana w 2023 roku. Jej historia wiąże się przede wszystkim z osobą Mirona Białoszewskiego, autora pamiętnika z Powstania Warszawskiego, który schronił się w piwnicach tego domu wraz z ludnością cywilną. Jeśli zaś chodzi o najbardziej rozpoznawalny budynek powstańczej Woli, to zapewne większość osób wskazałaby halę Mirowską, na której znajdują się wprost namacalne ślady popełnionych przez Niemców zbrodni. Budynki zostały zdobyte przez nich już w pierwszych dniach sierpnia. Na ścianach hali do dzisiaj możemy odnaleźć ślady świadczące o dokonywanych w tym miejscu egzekucjach. Na zakończenie naszego filmowego spaceru przenieśmy się jeszcze na zachodnią część Woli, która znajduje się po drugiej stronie Alei Prymasa Tysiąclecia. Naszą opowieść ponownie wyznaczy jedna z tablic Karola Tchorka. Tablica, o której mowa, znajduje się na terenie parku imienia generała Józefa Sowińskiego. Tym razem dowiadujemy się z niej, że w tym miejscu Niemcy zamordowali 1500 osób oraz spalili zwłoki około 6000 mieszkańców Woli. Tym tragicznym wydarzeniom przyglądał się ze swojego pomnika generał Józef Sowiński, bohater powstania listopadowego, który bronił w tym miejscu powstańczej reduty. Nieopodal monumentu, a mówiąc precyzyjnie 15 sierpnia 1944 roku Niemcy ustawili ciężki moździerz oblężniczy Karl Möser Gerät o kalibrze 600 mm, który miał za zadanie ostrzeliwać centrum miasta. Tę olbrzymią broń usytuowano w tym miejscu 15 sierpnia 1944 roku. 3 dni później dostarczono pociski. Były one tak duże, że trzeba było ładować je przy pomocy dźwigu. Wydarzenie to zostało sfotografowane przez Niemców. Na zdjęciu możemy zobaczyć tę potężną broń, jak i również żołnierzy niemieckich przygotowujących się do ostrzału moździerzowego. Świadkiem wyjątkowo tragicznych wydarzeń z pierwszych dni powstania był kościół Świętego Wawrzyńca, zlokalizowany na ulicy Wolskiej 140A. Na stopniach powstałej w 1755 roku świątyni, 5 sierpnia 1944 roku Niemcy zamordowali jej proboszcza, księdza Mieczysława Krygiera. Na znajdującym się kilkanaście metrów dalej cmentarzu zamordowali zaś kilkaset osób. Żołnierze podpalili również sam kościół, który jednak nie ucierpiał, zawalił się jedynie dach, a przez to sama świątynia pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca stanowi dzisiaj jeden z nielicznych zabytków dawnej Woli. Spacerując ulicą Wolską w pobliżu ulicy Redutowej nieopodal cmentarza prawosławnego, możecie Państwo odnaleźć interesujący pomnik upamiętniający rozbicie brytyjskiego samolotu Halifax, wchodzącego w skład 148 Dywizjonu Bombowego Królewskich Sił Powietrznych. Był to jeden z tych samolotów, który leciał na pomoc dla powstańczej Warszawy, jednakże jego misja zakończyła się klęską. Lot przeżyli jedynie bombardier, pilot i nawigator, którzy trafili do niemieckiej niewoli, ale szczęśliwie przeżyli wojnę. Poległo zaś aż 4 pozostałych członków załogi, której zdjęcie widzicie Państwo na ekranie. Byli to Robert Darling, Peter Rutz, Ronald Hartog oraz Thomas Lowe. Po wojnie ich ciała spoczęły na krakowskim cmentarzu rakowickim. To niezwykłe wydarzenie upamiętnia pomnik zaprojektowany przez Antoniego Jaworskiego. Warto zwrócić uwagę na to, że za budulec artyście posłużył fragment cokołu ze zniszczonego przez Niemców pomnika lotnika. Autorem tablic pamiątkowych był zaś Kazimierz Bednarek. Uroczyste odsłonięcie monumentu przeprowadzono w sierpniu 1996 roku, a w ceremonii wzięło udział 2 członków załogi Halifaxa, mianowicie Richard Samways i Kenneth Bedford.
To również na Woli znajduje się cmentarz uznawany za największą nekropolię Powstania Warszawskiego. Z pozoru mogłoby się wydawać, że okolice pomnika Polegli Niepokonani są parkiem jak każdy inny. W rzeczywistości jednak znajduje się tutaj jedna wielka zbiorowa mogiła. W rzeczywistości jednak w znajdującym się pod pomnikiem kurhanie złożono prochy około 100 000 Polaków, w przeważającej mierze poległych i zamordowanych w trakcie Powstania Warszawskiego. Nekropolia powstała w tym miejscu niedługo po zakończeniu wojny, a uroczystą ceremonię pogrzebową przeprowadzono 6 sierpnia 1946 roku. Podczas pochówku przywieziono 117 trumien, w których umieszczono 9 ton prochów. To właśnie z nich usypano kurhan, na którym w 1973 roku odsłonięto pomnik autorstwa Gustawa Zemły. Pomnik przedstawia pokonanego bohatera i jest oczywistym nawiązaniem do ofiary złożonej przez warszawiaków. Wokół pomnika znajduje się również wiele innych punktów związanych z sierpniowym zrywem, spośród których możemy wymienić cmentarz powstańców Warszawy, Izbę Pamięci, Pomnik Pamięci oraz Park Powstańców. Wspomniane miejsca stanowią naszym zdaniem idealną przestrzeń do refleksji i zadumy nad wydarzeniami sprzed 80 lat. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Urszulę Babiuch, Kamilę Lenarcik oraz Ewę Ogrodnik, a ponadto panów Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Tomasza Sadurskiego, Piotra Borkiewicza, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Huberta Kędziorka, Miłosza Machaja, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Kamila Kubowa, Pawła Łabno, Rudolfa Miczkę oraz Michaela Fendricha. Pozdrawiamy również patronów Schnewitchen, Ezio Auditore da Firenze i Pawła Pawełkowicza. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.